Co łączy takie firmy jak PepsiCo, Sony, Walt Disney, Bank of China, Siemens czy Boeing? To, że każda z nich osiągnęła mniejsze przychody w 2023 roku od Orlenu. Zapraszam na rankingi największych firm w Polsce i na świecie, gdzie dowiesz się, które firmy zdominowały światowy biznes oraz jak na ich tle wypadają nasi przedstawiciele. Ja nazywam się Bartosz Nowak i pomagam Wam ogarniać Wasze finanse. Zaczynamy od największych przedstawicieli polskiego biznesu pod kątem osiągniętych przychodów. Liderem zestawienia jest Orlen. Jaki przychód zanotował? Spójrzmy na razie na pozostałe pozycje. Drugie miejsce PGE, 95,9 miliarda złotych. Trzecie ArcelorMittal, producent stali i koksu, nienotowany na giełdzie papierów wartościowych, prawie 70 miliardów złotych. Dalej mamy PZU, Enea, miejsce 6 i 7 z przychodami na poziomie 37,7 miliarda złotych, PKO Bank Polski i InPost. Dalej mamy Tauron Polska Energia, KGHM i dziesiątkę zamyka Eurocash. Na kolejnych miejscach plasują się Dino z przychodami na poziomie 25,7 miliarda złotych, PKO SA, Intercars, 14 miejsce LPP, znacie jako sieć sklepów odzieżowych Sinsay, Reserved, Crop House i Mojito i zestawienie zamyka gigant informatyczny Asseco. Orlen liderem. Jak duża jest to skala biznesu? Weźmy pod uwagę wyniki 8 spółek z największymi przychodami, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Mamy PGE, PZU, Enea, PKO Bank Polski, Tauron, KGHM, Eurocash i Dino. Razem wzięte osiągnęły przychody na poziomie 369,7 miliarda złotych, czyli o 3 miliardy mniej od samego Orlenu. Mamy więc lidera z astronomicznym wynikiem przychodów na poziomie 372,6 miliarda złotych za 2023 rok. Oczywiście warto wspomnieć, że nie jest tylko tak, że Orlen rozwija się organicznie i urósł do tak gigantycznych jak na nasze warunki rozmiarów. Za dużą część wyników odpowiadają przejęte w ostatnich latach inne spółki energetyczne, takie jak Energa, Lotos czy PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 10 największych firm w Polsce według wyceny giełdowej. Tutaj nie ma już takiej przewagi jednej firmy nad pozostałymi, choć lider jest ten sam. Pierwsze miejsce Orlen, 79,8 miliarda złotych. Dalej PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, czyli polska część hiszpańskiej grupy bankowej, PKO SA, piąte miejsce ING, 45,7 miliarda złotych, PZU, Dino, ósme miejsce InPost, nienotowany w Polsce, tylko na giełdzie w Amsterdamie, na 9 pozycji Allegro i dziesiątkę zamyka LPP. Tuż za czołówką znajdują się mBank, KGHM, Budimex, BNP Paribas Bank Polska i Bank Handlowy. W oczy rzuca się absolutna dominacja banków, które mają swoich 4 przedstawicieli w pierwszej piątce, a w pierwszej 15 stanowią ponad połowę. Indeks WIG Banki wzrósł od października 2022, czyli kiedy stopy procentowe osiągnęły szczyt, o prawie 200%. Cieszy coraz większy udział kapitału prywatnego, gdzie miejsca od 7 do 10 zajmują polskie firmy z rodzimym kapitałem, które nie są częścią Skarbu Państwa czy międzynarodowych korporacji. Ranking największych firm na świecie pod względem kapitalizacji giełdowej. Opuszczamy granice naszego kraju i spójrzmy, jak wygląda kapitalizacja największych przedsiębiorstw na świecie. Żeby pokazać Ci, z jakimi gigantami mamy do czynienia, niech przemówi do Twojej wyobraźni, że każda z 10 największych firm jest wyceniana wyżej niż wynosi aktualne PKB Polski. Z kolei wartość lidera zestawienia przekracza produkt krajowy brutto trzeciej gospodarki Europy, czyli Francji. Oczywiście wartości spółek z gospodarkami państw nie da się zestawić 1 do 1, więc potraktujcie to proszę jako ciekawostkę. Liderem zestawienia jest Microsoft, który dzięki przejęciu firmy OpenAI, właściciela ChatGPT, wygrywa wyścig rozwoju technologicznego sztucznej inteligencji. Pierwsze miejsce Microsoft z wartością 3,9 biliona dolarów, czyli ponad 12,5 biliona złotych. Dalej Apple, Nvidia, czwarte miejsce Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej o wartości prawie 2 biliony dolarów, Alphabet, czyli Google, Amazon, siódme miejsce Meta Platforms, właściciel Facebooka, ósme Berkshire Hathaway, słynny fundusz Warrena Buffetta, na 9 TSMC, producent półprzewodników z Tajwanu z wartością 727 miliardów dolarów i dziesiątkę zamyka Eli Lilly,
koncern farmaceutyczny z USA. Dalej, Broadcom, półprzewodniki ze Stanów Zjednoczonych 606 miliardów złotych. 12 miejsce Novo Nordisk, koncern farmaceutyczny z Danii. Visa, JP Morgan Chase. Na 15 miejscu Tesla z wartością 520 miliardów dolarów. Kolejne pozycje Walmart, ExxonMobil, Mastercard, LVMH, 19 miejsce, producent takich marek jak Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, firma z Francji. Zestawienie zamyka United Health, koncern farmaceutyczny ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast lider z naszego kraju, czyli Orlen, w przeliczeniu na dolary ma wartość 19,7 miliarda dolarów, co daje mu 932 miejsce. Polski koncern awansował zatem do top 1000, ale jak widać do największych firm zdecydowanie mu brakuje. Widać w zestawieniu całkowitą dominację firm ze Stanów Zjednoczonych, których mamy aż 16 w czołowej 20. Po jednym przedstawicielu z Tajwanu, Arabii Saudyjskiej, Danii i Francji. Zaskoczeniem i ciekawostką może być 12. pozycja koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk z Danii, który po wynalezieniu leku na otyłość zwiększył swoją wartość 4-krotnie. Ranking największych firm na świecie pod względem przychodów. Spójrzmy, jak wygląda zestawienie firm osiągających największe przychody. Liderem zestawienia jest Walmart z przychodami na poziomie 648 miliardów dolarów. Dalej mamy Amazon, Saudi Aramco i Sinopec na 4. miejscu, firmę z Chin zajmującą się wydobyciem ropy i gazu. Dalej Berkshire Hathaway, PetroChina i na 7. miejscu Apple z przychodami na poziomie 385 miliardów dolarów. Dalej koncerny farmaceutyczne United Health i CVS Health i 10. zamyka Volkswagen z przychodami na poziomie 350 miliardów dolarów. Kolejne miejsca ExxonMobil, Shell, China State Construction Engineering i 14 i 15 miejsce Toyota i Alphabet z przychodami na poziomie 307 miliardów dolarów. Kolejne miejsca McKesson, Sensora, Glencore, czyli wydobycie ropy i gazu, firma ze Szwajcarii. 19 miejsce Costco, zajmująca się handlem detalicznym, firma ze Stanów Zjednoczonych. I 20 zamyka Microsoft z przychodami na poziomie 228 miliardów dolarów. Na podstawie wyników nadal w rankingu dominują Stany Zjednoczone z 14 przedstawicielami w pierwszej 20. W tym zestawieniu mamy już jednak 3 przedstawicieli z Chin. A przeliczając wynik Orlenu na dolary amerykańskie, ich wynik za 2023 rok to 92 miliardy dolarów, co daje polskiej spółce awans do światowego top 100 firm o największych przychodach. A dokładnie 93 miejsce, tuż za firmą Johnson & Johnson. Gratulacje! Jakie firmy znalazły się za Orlenem? Dla wielu z Was może miejsce pod koniec pierwszej setki nie być rewelacyjnym wynikiem, ale dla zobrazowania skali sukcesu Orlenu spójrzmy, jakie firmy osiągnęły przychody mniejsze w 2023 roku. Wymienię kilka z nich, które z pewnością kojarzycie. PepsiCo, Sony, Walt Disney, Bank of China, Nissan, Siemens, General Electric, Nvidia, Pfizer czy banki takie jak BNP Paribas, HSBC, Citigroup czy Santander. Można by jeszcze długo wymieniać. Jestem ciekawy, co sądzicie na temat pozycji Orlenu w światowym rankingu? Czy możemy być dumni, że mamy swojego przedstawiciela wśród największych firm na świecie? Czy połączenie kilku firm energetycznych stworzyło molocha niewspółmiernie dużego jak na realia naszej gospodarki? Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie. A jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!